A jeszcze Wam chciałam pokazać taką dość dużą różnicę w nasionach w środku, w tych owocach. Ja je później rozkroję i Wam pokażę, ale tutaj mamy w środku jedną dużą pestkę jak z dyni, ale naprawdę dużą, a tu w środku są takie nasionka jak w ogórku. Wystarczy przekroić i tam jest mnóstwo nasionek, no prawie identycznych jak w ogórku. Troszkę się różnią, ja je rozpoznaję, prawda, tak na pierwszy rzut oka, ale są podobne. I tu jest nasion setki, tu mamy jedno. To jak sadzimy, to wsadzimy cały owoc, nie wyciągamy nasionka, zresztą bardzo ciężko jest je wyjąć i byśmy uszkodzili. Ja kiedyś siałam z takiej pestki, rośnie roślina, udaje się uprawa, ale nie wydaje plonu w pierwszym roku, tylko pewnie w kolejnym by dopiero wydała, bo roślina jest taka drobniutka, nie rośnie taka duża, mocarna, nie kwitnie i tak dalej, tylko taka drobniutka rośnie. Więc trzeba posadzić cały owoc, tak jak jest, żeby sobie to nasionko pobierało składniki. A tutaj wyciągamy nasionka, kilka nasion dosłownie, resztę sobie zjadamy. Nasionka warto sobie przefermentować, tak jak nasiona pomidorów czy ogórków, żeby zeszła ta obwódka z nich, taka galaretka. Suszymy i potem siejemy jak ogórka zwyczajnie, tylko wcześniej trochę, tak. No najlepiej by było początkiem kwietnia nawet już sobie posiać, a to wybudzić już w lutym. Niech rośnie. Kolejna bardzo ciekawa roślina egzotyczna, jadalna, którą uwielbiam uprawiać, to jest kolczoch jadalny. Popatrzcie, zaraz Wam pokażę, jakie on ma owoce i kwiaty. Przede wszystkim kwiaty. Ja uwielbiam patrzeć, jak one zaczynają kwitnąć. Popatrzcie tutaj. To są takie kwiatuszki. Tu nie widać, bo się nie zawiązał owoc. Ale muszę poszukać gdzieś. Za chwilę poszukam, jak wyglądają kwiaty męskie i żeńskie i jak one zawiązują owoce. Bardzo ciekawa roślina. Tu już mam sporo dojrzałych owoców. Wszedł mi na miskanta olbrzymiego. Popatrzcie, jakie to są fajne mordki. Takie tu uśmiechnięte, bezzębne i z kolcami. Bardzo fajne. Tutaj jest kolejny owoc. Spory. One takie do pół kilograma nawet rosną i większe. To są owoce, które w środku przypominają troszeczkę dynię, aczkolwiek mają tylko jedną pestkę. Roślina właśnie z rodziny dyniowatych. Też nie choruje. Popatrzcie, jakie zdrowe, piękne liście. Żadnego mączniaka. Nic ich w zasadzie nie atakuje. Trochę ślimaki podjadają, ale to sobie je zawsze zabezpieczam. I potem jak już się rozrosną, nic nie trzeba robić, one sobie doskonale radzą. W takim owocu w środku, jak go rozetniemy, jest właśnie jedna tej wielkości pestka, taka jak w dyni, tylko że duża po prostu. I te owoce pokażę Wam za chwilę, jak je sadzimy, uprawiamy, bo to jest w ogóle ciekawostka bardzo duża. Tutaj mi się wspinają wszędzie, po miskantach. I wszędzie wiszą owoce. No, znowu się muszę przecisnąć. No i są tu gdzieś takie małe zawiązane, czy nie ma? Nie ma. Na razie nie ma, zaraz znajdziemy. No i całe to rusztowanie po huśtawce mi zarosło tym kolczochem. Tutaj znowu mamy kwiaty, ale bez zawiązanego owocu. No już jest chłodno troszeczkę. To się maluchy nie zawiązują. Tu mamy znowu owoc. A tutaj widać, że dojrzały, duży, taki dorodny. Jeszcze tam się wspięły do góry. Tu są takie potwory. Ten jest naprawdę duży. A tutaj są maleństwa. O, tu widać. Popatrzcie. Maleńkie, zawiązane ledwo co owoce. Kwiat męski i żeński w jednym miejscu, od razu się zawiązują owocki. Takie maleńkie. One już wyglądają jak te duże, dorosłe egzemplarze. Popatrzcie, jakie to jest cudne. Te już nie zdążą na pewno urosnąć, bo jest chłodno. Chociaż taki owoc potrzebuje tak naprawdę od takiego maleństwa 2 tygodnie, może 3, żeby już był duży. Także bardzo szybko rosną. Jak już zakwitną, to momentalnie rosną. I wiecie, jak się je sadzi?
Nie siejemy tego z samej pestki, z nasionka, tylko bierzemy taki owoc, kładziemy go na ziemi. Ja zerwę jeden, to Wam pokażę, jak to się robi. O, tego, potwora weźmiemy i popatrzcie. Bierzemy taki owoc w domu, w donicy, kładziemy na ziemi, robimy takie dosłownie niewielkie zagłębienie i go układamy, tak żeby tą mordką dotykał ziemi. Tu tak trochę. I troszkę go zwilżamy. Możemy tak z opryskiwacza tak naprawdę wodą tylko zrosić. I on sobie tędy wypuści na dół korzonki wszędzie. I tędy wypuści też pędy. Takie z listkami. Łodyżki z listkami. I będzie je wszędzie wypuszczał. Jak już sobie ładnie wypuści, ukorzeni się, to podsypujemy wyżej ziemią. Można go wyjąć, bo to możemy trzymać do takiej płaskiej donicy, gdziekolwiek, a potem wkładamy do doniczki głębszej, zasypujemy ziemią i on sobie już rośnie taki bujniejszy. I potem po przymrozkach, naprawdę jak już jest ciepło, wsadzamy takie sadzonki do gruntu. Wrzucę wam takie zdjęcia, będą się pokazywały później, to zobaczycie, jak to fajnie wygląda, jak rośnie. Naprawdę polecam. Roślina jest pyszna. Dla mnie one są i na surowo pyszne, i pieczone, i gotowane. To jest takie połączenie smaku kalarepy i cukinii, takiej świeżutkiej. I można sobie zetrzeć, prawda, jakąś suróweczkę zrobić, pochrupać po prostu tak jak kalarepę. Nie ma tylko tego kapuścianego, takiego ostrego posmaku. Można sobie pokroić w kosteczkę, w słupki, do zupy dorzucić. Albo przekroić na pół i z czymś zapiec, tak? Z ryżem w środku, wydrążyć się troszeczkę miejsca i sobie zrobić takie zapiekanki fajne. Ja też bardzo często sobie w słupki je kroję i dorzucam do takich chińskich dań z patelni. Bardzo smaczna roślina, też można ją bardzo długo przechowywać. W zasadzie do samej wiosny możemy jeść tak jak dynie. Ja je przechowuję w garażu, tak żeby miały troszkę chłodniej. Jak nie chcemy, żeby zaczęły kiełkować, rosnąć, puszczać korzonki, to je trzymamy w lodówce. Nie wiem, czy w piwnicy też w takiej wilgoci to jest dobry pomysł, bo ja osobiście piwnicy nie mam, ale w lodówce wiem, że śmiało można przechowywać miesiącami i sobie dopiero wybudzać, jak chcemy posadzić. Wysadzać trzeba też dość wcześnie, bo tak naprawdę warto by było, żeby już kiełkować w lutym przynajmniej tą roślinę, bo jak będziemy się ociągać, to potem po prostu nie zbierzemy plonu. Jak widzicie, ja dopiero teraz będę mogła zbierać plon i dojrzałe owoce, a już u niektórych dzisiaj nawet był przymrozek, także taki luty to jest dobry moment, myślę, ostatni dzwonek. A jeszcze Wam chciałam pokazać taką dość dużą różnicę w nasionach w środku, w tych owocach. Ja je później rozkroję i Wam pokażę, ale tutaj mamy w środku jedną dużą pestkę jak z dyni, ale naprawdę dużą, a tu w środku są takie nasionka jak w ogórku. Wystarczy przekroić i tam jest mnóstwo nasionek, no prawie identycznych jak w ogórku. Troszkę się różnią, ja je rozpoznaję, prawda, tak na pierwszy rzut oka, ale są podobne. I tu jest nasion setki, tu mamy jedno. To jak sadzimy, to wsadzimy cały owoc, nie wyciągamy nasionka, zresztą bardzo ciężko jest je wyjąć i byśmy uszkodzili. Ja kiedyś siałam z takiej pestki, rośnie roślina, udaje się uprawa, ale nie wydaje plonu w pierwszym roku, tylko pewnie w kolejnym by dopiero wydała, bo roślina jest taka drobniutka, nie rośnie taka duża, mocarna, nie kwitnie i tak dalej, tylko taka drobniutka rośnie. Więc trzeba posadzić cały owoc, tak jak jest, żeby sobie to nasionko pobierało składniki. A tutaj wyciągamy nasionka, kilka nasion dosłownie, resztę sobie zjadamy. Nasionka warto sobie przefermentować, tak jak nasiona pomidorów czy ogórków, żeby zeszła ta obwódka z nich, taka galaretka. Suszymy i potem siejemy jak ogórka zwyczajnie, tylko wcześniej trochę, tak. No najlepiej by było początkiem kwietnia nawet już sobie posiać, a to wybudzić już w lutym. Niech rośnie. Pokażę Wam jeszcze kolczocha po przekrojeniu, jak wygląda w środku. Wzięłam sobie nóż i zaczynamy
Pamiętajcie, w środku jest pesteczka. O, to jest taki kruchy owoc. On nie ma twardej skóry i tak dalej. Skórkę tylko obcinamy naprawdę tak cieniusieńko, jak chcemy ugotować. Tak, troszeczkę tylko. Ja sobie to ściągam obieraczką do warzyw, bo ona jest taka lekko twardawa i te kolce są wyczuwalne. Później po upieczeniu czy ugotowaniu, no nie jest to fajne. Zaraz zobaczcie, jaki w środku jest fajna pestka. No, ona jest jeszcze niedojrzała, taką ma tutaj galaretkę, ale jakby ten owoc sobie poleżał jeszcze w domu, to ona by dojrzała w środeczku. Tu jest w środku, tak jak mówię, jedna pestka. Bardzo ciężko ją wyciągnąć tak, żeby jej nie uszkodzić i to sobie potem posiać, ale tego nie siejemy z samej pestki, pamiętajcie. No i taka pesteczka tej wielkości. Ona jak dojrzeje, to naprawdę wygląda praktycznie identycznie jak pestki z dyni, tylko jest taka duża. O. Zobaczycie. No, to taka pestka jest. Tej wielkości. Tu jest z niej środeczek. No, taki typowo jak w dyni. Pycha. Powiem Wam, że rewelacja. No, a same owoce można, popatrzcie, to się tak kroi jak kalarepę dosłownie. Można sobie je, tak chrupać. Identyczny smak praktycznie jak z kalarepy, tylko nie ma tej ostrości takiej i tego posmaku kapuścianego. No taka kalarepa. Pychotka. Ja najbardziej lubię je dokładać po prostu do zupy, tak jak kalarepę dorzucamy do smażenia. Wiecie, jak sobie robicie dania z patelni, pokroić sobie, zdjąć tylko tą skóreczkę, taką cieniutką tu warstwę i pokroić w takie słupki i cyk. Do patelni wrzucić, do innych warzyw, nie? Albo zjeść. Jak zdąży, to wskoczy do garka. Nie, to zjecie. Trudno. Pychota. Naprawdę warto je uprawiać, bo nie chorują. Wiecie, ogórki chorują, wszystko choruje u nas ostatnio już. A to nie. To jest rewelacja. Tylko musi być dość ciepło. I ani kolczocha, ani kiwano nie uprawiam w tunelach pod osłonami. Ja je wszystkie w gruncie mam, także śmiało można uprawiać w gruncie, tylko trzeba zrobić te rozsady trochę wcześniej i nie wysadzić zawczasu, żeby po prostu nie obmarzły, bo to są delikatne rośliny. One lubią po prostu ciepło. Dużo kompostu pod nóżki, żeby miały dużo składników odżywczych. No i tyle. W kompoście też jest cieplej, także takie pryzmy sobie usypać, powsadzać sadzonki, nie szaleje. Konstrukcje dać, żeby miały dużo słońca. Wszystko. I miejsca, żeby sobie szaleć, bo widzieliście, jak to rośnie. To tyle. Polecam.